Dzień dobry, witam panią. Jesteśmy z kanału Szaman XXI wieku. Witam was. Witam was, dokładnie. Dzisiaj kolejny temat. Masz takie twarde myślenie? Tak. Zacofane, twarde, zawieszone myślenie. Różnie to można nazwać. W sumie ciężko mi to określić w języku polskim, co dokładnie ma na myśli, ponieważ jest takie coś w angielskim, co się nazywa open-minded. I to jest przeciwieństwo tego, czyli jesteś closed-minded w tym momencie, czyli tak jak gdyby zamknięte myślenie. Nie wiem dokładnie, jakie by było polskie słowo do tego, żeby to idealnie przetłumaczyć. To znaczy close-minded, to znaczy ty nie jesteś otwarty na inne możliwości. Inne możliwości, na inny styl życia, inny tryb życia, inny styl myślenia, inny styl jedzenia. Jest bardzo trudno, kiedy my, ona i on, on i ona, to jest normalnie dla nas, to nie jest brutalne i tak dalej. A twarde myślenie dla większości osoby to jest trudno. My mówimy on i ona. Tak, no, to też jest takie właśnie, no, chociaż my się z tym dobrze czujemy. Jak ja jej mówię po imieniu, to ona mnie od razu bije. Ale my dwie, prawie każdy z nas ma imię i to było jaki prezent od rodziców. My nie szukamy nasze imię. Kiedy zobaczymy na inne ludzie, które idą na klasztor, oni mają takie możliwość i zbierają inne imię. I prawie nikogo nie słucham mówić taki, ale to nie jest dobrze i to nie jest dobrze. I dla nas to jest on i ona. Tak. Koniec, kropka. Aż do temat jedzenia. Na przykład są ludzie, którzy żyją bardzo dobrze na frutarianizm, surowe jedzenia. Są też ludzie, którzy żyją bardzo dobrze na ketogenne jedzenia i są też ludzie, którzy żyją na wegański pescatarier, paleo. Ile rodzajów diety są? Jest masa różnych diet i zawsze są ludzie, którzy po prostu będą na danej diecie bardzo dobrze funkcjonować. I tutaj też trzeba mieć otwarty umysł, żeby po prostu znaleźć swoją dietę. Ponieważ dla każdego to może być całkiem inna dieta. Dla jednego będzie wegańska bardzo dobrze. U drugiego zacznie na weganizmie na przykład stawy szczykać i przejdzie z powrotem na wegetarianizm i będzie wtedy znowu dobrze. Oczywiście mamy różne odmiany znowu później wegetarianizmu. To też nie jest takie proste. O tym kiedyś film już wam robiłem. Mieliście na moim kanale, jest jak to jest podzielone wszystko. Rodzaje diet chyba się nazywał ten film. I tam macie wszystko wyjaśnione. Później znowu będzie ktoś inny, kto się będzie czuł znowu na keto bardzo dobrze. Znowu będzie ktoś inny, kto się będzie czuł na paleo bardzo dobrze. Ten znowu się będzie czuł idealnie na karniworze, bo mu na przykład keto ani to nie pomogło. I musiał przejść jeszcze krok wyżej i przejść znowu na karniwora. I wtedy też idealnie się czuje, bo pozbył się tych triggerów, które dają mu objawy. Także to nie jest tak, że ktoś może bezpośrednio skopiować drugiego człowieka i powiedzieć: o, ja zrobię sobie taką dietę jak on ma, bo ta będzie dobra dla mnie. Może nie musi. Może też to skończyć bardzo źle u ciebie. Kiedy ty na przykład robisz taki naślady, jest ten słowo? Naśladować, no, ale nie słuchasz swoich własnych sygnałów, które ci organizm wysyła, bo jeżeli wtedy się tych sygnałów nie słucha, no to rzeczywiście może się to niedobrze skończyć. Kiedy zbierajmy na przykład ser. Mój matka, ona pisała dzisiaj rano, bo ja pytałam do niej, masz taki, of ze bepaalde signalen heeft opgemerkt aan haar lichaam. Czy jakieś sygnały zauważyła ze swojego organizmu, ponieważ ona bardzo długo nie jadła żadnego seru, ale oprócz ser kozy. Ser kodzi tylko jadła, ale gdzieś tam był na promocji jakiś inny
I po prostu wzięła taki krowi normalny i mówi, a wezmę sobie tam troszeczkę na próbę. I w tym momencie jak go zjadła, no to wieczorem jak się poszła położyć, to mówi, kurczę, jak ja śmierdzę, nie? Całą było ją czuć po prostu takim ostrym zapachem potu, który ja już wam dawno temu opisywałem. Typowo taki właśnie powstaje z mleka, z serów i tak dalej. No i tu zauważyła właśnie to sama u siebie, musiała wstać, musiała się jeszcze raz umyć, także stwierdziła, że to był ostatni raz, że zjadła jeszcze zwykły, normalny krowi ser. I tutaj widzimy też, mój matka ma 20 lat więcej niż ja mam, ale dla mnie to jest ok, ale ona czuje, zij let heel erg op met de signalen en we doen ook vergelijkingen, zeg Patrzy maar. bardzo dobrze właśnie na swoje sygnały, jakie jej ciało podpowiada też i później jeszcze się tam razem konsultują zawsze z tym wszystkim i Tak. po prostu to jest później, dostaje to rąk i nóg, jak to się mówi. Są też ludzie i to są specjalne ludzie, którzy są bardzo anti-mięso, które są bardzo anty-ketogenne jedzenia i oni myślają tylko i wyłącznie na taki ostre, proste ulica. Okej, teraz ja mam pytanie dla każdego od was, które myślają na takie rzeczy i taki prosto, taki surowe. Wy czujecie dobrze puści jedzenia? Ile razy wy musicie sikać? Ile na dzień? I ile razy wy musicie sikać w nocy? I opstaan. Wstawać w nocy, po prostu oddać mocz. I wy myślicie na nocy tych razy sikać to jest normalnie? Kiedy wy myślicie to, proszę bardzo, stoi na ten ulicy. Ale to są sygnale Takie sygnały, które już organizm daje wcześniej. Na intolerancji Na nietolerancję węglowodanów i tak dalej. Tylko to teraz nie wolno tego pomylić z tym, że jak ktoś idzie spać i wypije sobie jeszcze 2-3 szklanki jakiegoś soku czy czegoś przed spaniem, no to wiadomo, że będzie sikać. Ale chodzi o taki normalny tryb życia, że wieczorem nie wypiłeś jak słoń całego jeziorka, tylko po prostu normalnie poszedłeś spać i musisz wstawać 2-3 razy w nocy. To nie jest okej wtedy już. Bo organizm zaczyna wydalać wodę, ale tu już przyczyn może być dużo więcej, które mogą się tutaj na to zbierać, także trzeba po prostu mieć to na uwadze. To jest tak samo. Ja miałam takie periody, ja piwam i ja uwielbiam, ale w tym momencie to jest zabronione na mój ciało, bo mój ciało, mijn lichaam heeft mij heel duidelijk laten merken, dat is niet goed voor jou. Dus Jej organizm pokazał, że to nie jest dobre dla niej po prostu. I to było amandelmelk. Takie mleko migdałowe, które sobie kupowała. Ja piwam maksymalnie 2 litry dziennie. A co to jest 2 litry? To nie jest dużo. Nie. Ale mój ciało każde 10-15 minut od momentu ja startowałam pić, iedere keer moest ik leeglopen van het Każdym urineren. razem musiała od razu biegać do toalety i to było po prostu za dużo. I to może ktoś powiedzieć, no to jest połączone z tym, że piła, ale nie w takiej intensywności. To było za intensywne. Tak, ale to też jest, kiedy są kobiety, które czują, oni muszą robić siusiu, ale tam, jak to jest ten słowo, to nie jest, okej. Ten kanał, gdzie my normalnie urodził dzieci, na czasem kobiety czują tam coś spadło na dole. To też jest mały Taki ucisk, można powiedzieć. symptom, coś nie jest w porządku na twoje ciało. I kiedy ty zobacz sama, na co jest na twój talerz, na szklanka,
ile procent węglowodany są tam. Bo lekarze nie mówią takie rzeczy do was. Absolutnie nie. Kiedy wy macie zaufanie do waszych lekarzy i wy czujecie każde parę tygodni, wy idziecie tam, zrobić badania krwi, Badania. i tak dalej, i wy czujecie dobrze na ten lekarz, wy macie zaufanie, nie słuchaj dalej na te informacje, które ja chcę mówić. Ja nie byłam na lekarz, na takie symptomy. Ja startowałam myśleć sama. I od ten moment, plus dodatkowo, on mi mówił do mnie, twój zapach tutaj na głowie, na włosy, to było bardzo owocowy zapach. Słodki. Tak, i to było dla mnie, wow, coś nie jest. W porządku. I od ten moment ja zmieniałam z na ketogenne jedzenie. To nie znaczy, ja jestem owocowy, albo anti-vegan, albo wiem co, jakie słowa. Nie, ja tylko i wyłącznie. Zbierała swoją drogę, którą potrzebowała. Tak, bo kiedy ja, als ik op dat moment gewoon per se vast had willen blijven Jakby houden. dalej po prostu się trzymała tego, co chciała kurczowo się trzymać, czego chciała się kurczowo trzymać, to by się to po prostu mogło źle skończyć w tym momencie. To znaczy, od ten moment ty robisz sama decyzja, co gezegd is. Albo stoisz bardzo jak dogmatisch na takie jedzenie, takie pić, takie żyć, albo je doet een stap opzij en je kijkt wat het beste is voor jouw gezondheid. Albo po prostu stanąć z boku tej sytuacji i popatrzeć, co najlepsze jest dla twojego zdrowia w tym momencie. I tak można popatrzeć ze wszystkim, na przykład z wysokim ciśnieniem krwi, za dużo jedzeniem, z nadwagą. Ze wszystkim można po prostu stanąć z boku i popatrzeć na tą sytuację, co robimy, tak jakbyśmy to nie byli, tylko jakbyśmy obserwowali kogoś innego i wyciągnąć po prostu z tego wnioski, czy aby na pewno wszystko, co robimy, jest ok, czy czasem gdzieś tam coś jest nie tak z tym wszystkim. Tak. Dobrze, także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu. Pa!